Cześć ludziska, z tej strony Kinga. Muszę wam się przyznać, że zrobiłam coś strasznego i od ponad roku się nie spowiadałam, więc tak, dzisiaj poznacie moje największe tajemnice dotyczące mojej nauki grafiki komputerowej. Już tyle minęło, odkąd zrobiłam film na temat moich najgorszych rysunków, ale nie będzie to odcinek typu moje najgorsze czy najlepsze prace. Zwyczajnie poddam surowej ocenie mojej grafiki komputerowej, które wykonałam w ciągu ostatniego roku. Właściwie można uznać, że od roku szkolę się w tej dziedzinie, więc naprawdę działo się bardzo dużo. Jeżeli jesteście ciekawi moich zmagań, to zapraszam do oglądania. Pamiętajcie tylko, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Tego nawet nie będę oceniać, ponieważ była to moja pierwsza praca, którą wykonałam jeszcze na starym tablecie graficznym i było to z 5 lat temu. Nie zaliczam ją do okresu nauki, bo wtedy myślałam, że jestem tak świetną artystką, jestem tak wybitna, że perfekcyjnie opanowałam wiedzę o anatomii i dlatego narysowałam ją z głowy. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, cofnęłabym się właśnie do tamtego momentu i zwyczajnie palnęłabym sobie w łeb. Chyba byłam z tego bardzo dumna, bo nawet się podpisałam. No, naprawdę, nie ma co tutaj omawiać, jedynie co można z tym zrobić, to właśnie to. Przez długi czas grafika zeszła na drugi plan, ale postanowiliśmy, że jednak do tego wrócimy i wzięłam się za to zupełnie z innej strony. Wiedziałam, że na pewno branie się od razu za ludzi czy chęć rysowania jakiegoś realizmu zwyczajnie nie ma sensu, bo to na pewno na początku nie wyjdzie. I tak naprawdę musiałam najpierw opanować rysowanie kresek. Bo to, że rysuję tradycyjnie, nie znaczy, że tak samo mam umiejętność w rysowaniu na ekranie graficznym, gdzie te ruchy są zupełnie inne i trzeba się wprawić. A żeby to zrobić, to line art, szkice, dużo kresek, kreski, jeszcze raz kreski. Wiele osób na samym początku przez to właśnie zaczyna rysować od plam, jakichś maziajowatych rzeczy, dużo takich trochę abstrakcyjnych, jednak ja chciałam nauczyć się tej precyzji i wzięłam się za prosty motyw, jakim jest chibi. A oto dzieło mojego życia. Spokojnie, to była pierwsza próba. Krzywe jak cholera, wyrysowanie tego kosztowało mnie pół wątroby, kolory mętne, zastosowanie braszy. Pozwólcie, że to pominę. Następne chibi jednak nie były jakieś super lepsze. Oczywiście wprawiałam się już w tą kreskę i czułam się coraz bardziej pewnie, jednak same prace były często tandetne, bez gustu. Dobór kolorystyczny okazał się być bardzo trudny. What the fuck? Oczywiście prace stawały się coraz lepsze i naprawdę uwielbiam tego Songo. Popatrzcie, stópka. I tak, kochani, znam i uwielbiam Dragon Balla, pomijając wersję Super, bo to dno. I to jest kolejny mój grzech, ponieważ mówiłam, że nie wykonuję portretów. Kłamałam. Narysowałam podobiznę mojego Alfika. Taki kochany. W końcu zaczęłam się brać za ilustracje, ale starałam się, żeby dalej nie byli to ludzie, tylko jakieś proste motywy i takie bardziej w semi-realizmie niż w realizmie. I były to proste prace, jednak i tak wymagały ode mnie niemało wysiłku. Testowałam różne techniki i style, żeby wybrać taką swoją własną metodę, w której będę czuła się pewnie. Na przykład pierwszego Smoczysława wykonałam bez line artu, ale już następnego z line artem. Ale ta ilustracja była najbardziej przełomowa. Posiada ona line art, ale bardzo delikatny. Fajnie wszystko trzyma w swoich ramach i dzięki temu te krawędzie są estetyczne. Do tego przećwiczyłam sobie martwą naturę i światło, które wprowadza klimat. Tutaj naprawdę bardzo dużo się nauczyłam, tym bardziej, że eksperymentowałam też z fakturą. Musiałam pokazać fakturę piernika, drewna, kubka laminowanego, skórki jabłka, metalowego lampionu i pianki gorącej, płynnej czekolady. Mimo wszystko cały czas czułam jakieś takie mieszane uczucie co do tego line artu i tak lawirowałam między tymi różnymi technikami. Tutaj na przykład mamy ilustrację królika jako Ragnaroka i widać tutaj taki brak umiejętności w zastosowaniu faktury na podłożu. A czaszka, którą trzyma, no jest strasznie nieczytelna. Ja wiem, że to jest czaszka, bo wiem co rysowałam, ale coś czuję, że niektórzy z Was mogliby mieć problem z identyfikacją tego przedmiotu. Lubię jednak tą pracę za kolorystykę, bo z tym potrafię mieć niezły problem i często jakoś nie lubię kolorów w swoich pracach. Eksperymentowałam również z New Schoolem. Czego ja nie robiłam. A to jak na to patrzę, to
Aż śmiać mi się chce, na serio. Całe szczęście grafika, którą miałam wysłać do konkretnej osoby, nie posiadała tego błędu. Jednak na social media, na Facebooka, Instagrama i w ogóle trafiła oto ta wersja z 6 palcami. Uroki grafiki, gdzie możecie coś skopiować, zduplikować, nałożyć na siebie, mogą być tak straszne błędy. I pamiętajcie, że jeżeli już rysujecie w ten sposób, to zawsze, ale to zawsze liczcie palce. O! I zaczęło się. Konkrety, że tak powiem. Wtedy czułam takie zadowolenie z tej pracy, a dziś kuje mnie ona w oczy. I oczywiście nie mówię o tym, że Spider-Man ma krzywą szczękę, bo no wiecie, no on ma taki zawód, może się z kimś bił, ktoś go walnął, trochę mu się tam przekrzywiło, no różnie bywa. Ale chodzi o jakość i wykonanie. Ta maziajowatość jest po prostu paskudna. Czerwi w oczach jest za intensywna, wręcz niepasująca, a jego strój, no cóż, wtedy nie było mnie stać na nic więcej. Wymęczyłam to na maksa, ale niestety zabrakło doświadczenia. To jest niestety złe. Ale i tak jak na to patrzę, mam zawsze takie uczucie, że był to taki fakt początkującego. Moja pierwsza grafika, która była tak strasznie trudna i dla każdego na początku, byłaby ona niezłym wyzwaniem. Ze względu na anatomię, na jej strój, który jest bardzo obcisły i ma metalowe elementy i do tego układ głowy, że jest ona zadarta do góry, poza, która jest dynamiczna, efekty na jej dłoni i w ogóle efekty wokół, no to naprawdę był niezły skok na głęboką wodę. I wszystko wyszło nie tak jak trzeba. Oczy są źle umiejscowione w stosunku do nosa i ust. Metal nie wygląda jak metal. Efekty są za proste, a te płomienie troszkę kisielowate. Jednak całość prezentuje się całkiem nieźle i bardzo lubię tą skórę, która wtedy wyszła mi na czystym farcie. Naprawdę ma potencjał. Ta grafika to kupa. Ale spokojnie, ja się tylko rozkręcam, więc jeżeli jesteście ciekawi więcej takich materiałów i podoba wam się film tego typu, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, żebyście mieli powiadomienia o następnych takich ciekawych filmach. Ona ma akurat to samo co Shepard, czyli zabrakło doświadczenia, zabrakło umiejętności. Podstawowe błędy wszędzie. Co nie znaczy, że jest jakaś katastroficzna, bo można ją w jakiś sposób lubić. Albo uznać, że tak miało być. Wiecie, to nie jest brak umiejętności, tylko styl. A tak serio, zarąbista jest ta ściana. Do tej pory mi się strasznie ona podoba, ale sama postać troszkę sztuczna, troszkę plastelinowa, taka nieżywa. Wiecie, o co chodzi? Broń zdecydowanie nie przypomina metalu. Metal tak nie wygląda. Modelowanie ciała, mimo że jako tako jest dobrze rozplanowane, to no ja czuję, że można byłoby to poprawić. Tak, teraz zdecydowanie zrobiłabym to zupełnie inaczej. I właśnie modelowanie ciała jest jednym z najtrudniejszych aspektów. Okropne to jest. Przeszłam przez masę materiałów, technik i metod i do tej pory nie wiem, czy na pewno już znalazłam tą swoją ostateczną. Jednak kiedy tak testujemy, to zawsze nam się może coś nie udać, zawsze będą te nieudane próby i miałam niejedno potknięcie. I oto przykład nieskończonej Arii. To robiłam, uwaga, przez tydzień i przez cały czas wiedziałam, że ona jest zła, że wszystko w niej nie gra. Już miałam dosyć tej plasteliny i postanowiłam, że narysuję ją jeszcze raz, więc projektu nie porzuciłam, zamysł został dokładnie ten sam, ale efekt wyszedł taki. O wiele naturalniejsza skóra, już widać, że tutaj jest progres w stosunku do Jinx, że ta praca już jest lepsza, co nie znaczy, że jest idealna. Udało mi się stworzyć taką spójność, jednak dalej mamy sztuczność, dalej widać ten plastik. Ale w tym przypadku może być to już jako tako przyjemne dla oka. Czy widzicie tutaj może jakąś różnicę od poprzednich prac? Agone posiada normalną anatomię. Nie ma tu żadnej przewężonej talii, wielkich gał czy bimbałów. Naturalna kobieca sylwetka w prostej, statycznej pozie. Dzięki temu miałam tutaj solidny trening. Kiedy uczymy się rysować ludzi, rysujemy ich tak, jak to występuje w naturze, a dopiero z czasem wprowadzamy stylizację. Wydawało mi się, że skoro tradycyjnie rysując tworzę oryginalne, stylizowane postaci, to że w grafice mogę na to samo sobie pozwolić.
Jednak nie. W kredkach mam już o wiele większe doświadczenie, a grafikę powinno się traktować jak taki oddzielny twór, którego uczymy się od zera. I przestałam kombinować, więcej robiłam normalnych rzeczy, cały czas wkurzając się, dlaczego to wygląda tak nierealistycznie, dlaczego mam efekt Barbie. Kindred, nie wiem dlaczego, ale jest naprawdę strasznie lubiana przez wiele osób. Może dlatego, że jest niebieska? A tak serio, bardzo lubię twarz, która mi tu wyszła. Jedna z fajniejszych, którą zrobiłam do tej pory, ale za to tło zrobiłam już na cwaniaka. Kompletnie nie szło mi z tym... Nie, sorry. Ja do tej pory mam z tym problemy. Ale wtedy to było takie, wiecie, over 9000. Więc poprzykrywałam niedoskonałości wieloma i jeszcze raz wieloma elementami. Aż zrobił się z tego przesyt. Jak dla mnie jest tego za dużo. Nagromadzenie tych grzybków, listeczek, niebieskich płomieni, które nie wiadomo skąd się wzięły i dlaczego tam w ogóle są, kropeczki, świecidełka, no nie, po prostu jest tego za dużo. Zrobiła się niezła sieczka. Do tego jeszcze dorzućmy blur i masę dymu i mamy przepis na niezłą przesadę. Ale i tak z każdą kolejną pracą idzie mi coraz lepiej. A nie, z tą akurat się cofnęłam. I wcale nie chodzi mi o kształty, które tu wykonałam, bo właśnie chciałam zrobić taką trochę pulchniejszą babeczkę, tylko chodzi mi o twarz, która nie pasuje do figury i kolorystyka, która jest jak dla mnie ohydna. Ja po prostu tej pracy nie lubię. Próbowałam ją jakoś naprawić, zmieniałam różne rzeczy, ale w końcu się wkurzyłam i narysowałam jeszcze raz. Nieźle jestem uparta, nie? Ale całe szczęście druga próba zakończyła się sukcesem. Twarz znacznie lepsza, zwłaszcza to coś, co ma na głowie, o wiele lepiej się prezentuje. Lubię ją na tyle, że nawet ją powiesiłam. Ta twarz wyszła bardzo szczupła i taka pociągła, więc już ta przesadzista figura do niej nie pasowała i trzeba było użyć tutaj turbo spalania i ją trochę wychudzić. No trudno, może większe gabaryty pojawią się w jakiejś innej postaci, której oczywiście to będzie pasować. Różnica też jest taka, że ta akurat nie ma lineartu, a ta ma lineart. I to był właśnie taki moment. Używać lineartu? Nie używać? Dawać lineart? Tak? Nie? Tak? Nie? Ale spokojnie. Nasza praca Soraki za to będzie chyba ostatnia, która ten lineart posiada. I tu akurat to wyszło, tutaj akurat to fajnie jakoś pasuje, ale to nie jest moja bajka. Ja tego po prostu nie czuję. To wprowadza troszkę w taki klimat bardziej mangowy, komiksowy i ja, skoro nie robię takich rzeczy na papierze, nie robię czegoś takiego kredkami, to dlaczego miałabym to robić w grafice? Trochę nielogiczne. Postanowiłam w takim razie, że stworzę prawilny portret. Bez konturu, bez tła, duże elementy, skupić się na częściach twarzy, skupić się na skórze, która jest piekielnie trudna. Pewnie widać, że nad twarzą i włosami o wiele bardziej się skupiłam niż nad kurtką. No wiecie, cierpliwość kiedyś się kończy. Myślę, że w skórze widać tutaj, że osiągnęłam naprawdę niezły progres. No, ale oczy są źle umiejscowione. Tutaj najprawdopodobniej zawinił szkic, bo mimo, że w Photoshopie możecie bardzo dużo zmieniać, bardzo dużo modyfikować, o wiele więcej niż na kartce, to i tak ten szkic bywa kluczowy do tego, czy Wam praca wyjdzie, czy nie. I zaczęłam się po prostu do tego bardziej przykładać. I w ten sposób powstała ta praca, w której jest zawarta nasza oryginalna postać. Oryginalna. No dobra, ja wiem, że nie jest może ona jakaś zmyślna czy niepowtarzalna. Wiem, że wygląda dość zwyczajnie, ale jest to nasza postać, która będzie pojawiać się w różnych wariantach. Tym razem jest w świecie zombie, innym razem będzie jakimś magicznym wojownikiem. Coś w tym stylu. I nie jest to moja podobizna. Ma inne cechy twarzy, ja nie noszę grzywki. Ona jest po prostu blondynką, co nie znaczy, że jest do mnie podobna. W tej ilustracji mam tylko wrażenie, że kolano jest zdecydowanie za długie. Fuck. A oto mój pierwszy chłopak. Ale Kinga, ja tutaj w projekcie konkretnie zaznaczyłem, że ten facet ma być podobny do mnie. Ma mieć mniej włosów i większe bicepsy. Do tej pory rysowałam same kobiety, same baby i baby. I kiedy przyszło mi rysować tego kolesia, to naprawdę czułam się dziwnie i okazało się, że faceci są o wiele łatwiejsi do rysowania. Oczywiście masa dymu, żeby przyspieszyć pracę i nie rysować tła. Teraz przejdźmy do moich aktualnych prac, które naprawdę teraz ciężko jest mi ocenić i
pewnie za rok będą one brzydkie. Oczywiście nie jest to szczyt moich możliwości, ale wiedząc, ile ostatnio przeszłam, ile się uczyłam, ile rzeczy było dla mnie wyzwaniem, czego nie mogłam zrobić, jak w końcu co zaczęło mi wychodzić, naprawdę na ten moment jestem z tego strasznie zadowolona. Podkreślę tylko, że w tych pracach o wiele bardziej eksperymentowałam w końcu ze światłem i tak naprawdę to ono jest takim kluczem do sukcesu. Kiedy go opanujecie, to praca staje się 1000 razy lepsza. Na koniec chcę Wam pokazać moją najnowszą pracę, jaką wykonałam. Została ona wczoraj udostępniona na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Ona pokazuje, w jakim kierunku chcemy iść i jaki styl ze sobą reprezentuje. W końcu czuję, że to jest takie moje. Głównie chodzi mi tutaj o twarz, zabieg ze światłem, proste tło, które ma na celu tylko wyróżnić postać i faktura, którą chyba w końcu zaczęłam ogarniać. Tak wygląda progres, który osiągnęłam w ciągu roku. Pierwsza grafika i najnowsza. Chyba całkiem nieźle sobie poradziłam. Jeśli sami jesteście ciekawi, co wydarzy się w przyszłości, to dajcie słupka z dzwoneczkiem, bo czuję, że jeszcze nie raz Was zaskoczę. Zapraszam Was również na Patronite'a, gdzie już niedługo pojawi się najnowsza paczuszka z tymi grafikami i jeszcze z ich niegrzecznymi wersjami, masę tajnego kontentu wideo i wiele różnych innych ciekawych rzeczy. Dajcie znać, jakie prace Wam się najbardziej podobały. Czy jesteście zwolennikami prostych chibosów, słodkich ilustracji, a może wypasionych kobiet? No chyba, że jakaś jedna konkretna wpadła Wam szczególnie w oko. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze gusta. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!